Cześć, tu Kasia Friend z motokaina.pl. Jestem na pierwszych jazdach z Škodą Octavią, która według producenta przeszła facelifting. Rzeczywiście jest to operacja z użyciem skalpela, ponieważ przednie reflektory przecięto po prostu na pół, są teraz podwójne. Ma to być nowy znak rozpoznawczy Octavii, która wcześniej była praktycznie z przodu podobna do i Superba, i Rapida. Teraz jest to wyraźnie inny look. Jak poprawić coś, co jest dobre i świetnie się sprzedaje? Lepiej nie ryzykować. Mocno zauważalnych zmian z zewnątrz, poza przodem nie wprowadzono. Co jeszcze się zmieniło? No, Octavia jest teraz dłuższa o kilka milimetrów, nieznacznie poszerzono rozstaw tylnej osi, ale tak naprawdę kogo to obchodzi? Z nowinek pojawił się, takich prawdziwych nowinek, układ cofania z przyczepą. Bardzo przydatne narzędzie, oczywiście dostępne na życzenie, ale no znane już na przykład z Tiguana. W środku Octavii również niewiele zmian. Mamy tu ekran o przekątnej 9 cali, taka tafla ze szkła jakby. Tradycyjnie jak we wszystkich nowych autach z grupy Volkswagena przyciski głównych funkcji zastąpiono tu panelami dotykowymi. Można tu sobie urządzić hotspot, zażyczyć moduł LTE do szybkiej transmisji danych, a dla użytkowników smartfonów w opcji znalazł się również schowek z indukcyjnym ładowaniem telefonu. Zachciało mi się zasiąść z tyłu, ponieważ zaintrygował mnie ten uchwyt. Ja go już widziałam w Rapidzie. Uważam, że jest fajny dla dzieci, bo można tutaj sobie na przykład zamontować jakiś smartfon czy tablet. Niestety okazało się, że nie mieści mojego iPhone'a. Troszeczkę jest jakby za niski, ale już w tej pozycji spokojnie można telefon po prostu ułożyć i mam nadzieję, że będzie stabilny dzięki takiej gąbce tutaj, która utrzymuje go w ryzach. Można sobie zażyczyć tutaj składany stolik, więc też położyć czy książkę, czy laptopa. Dlaczego laptopa? Ponieważ jest tutaj gniazdko 230V do dyspozycji, zwykłe, normalne gniazdko, takie jak mamy w domu. Są też dwa wejścia USB, można sobie zażyczyć, tak jak ja tutaj mam, podgrzewane fotele moje ulubione. W podłokietniku są 3 podstawki pod kubki lub jakieś napoje. Z gadżetów można sobie zamówić podgrzewaną kierownicę, bardzo fajna sprawa. No i oczywiście personalizowane kluczyki, na przykład dla 2 osób, które mają różne ustawienia i kluczyk je po prostu pamięta. Z nowości pojawiły się też światłowody tutaj w drzwiach. Ich barwę można zmieniać. Do wyboru jest 10 kolorów. Oto wersja kombi Octavii po faceliftingu. Tutaj mamy przepasny bagażnik, również z podwójną podłogą. On jest tak przepasny, że troszkę ciężko sięgnąć tam do końca, ale sądzę, że będziemy tu wkładać głównie jakieś bagaże. Siedzenia składają się bardzo łatwo. Wystarczy pyk, ten uchwyt i popatrzcie, co się dzieje. Od razu siedzenia się składają. Nie trzeba łamać tutaj paznokci. Są haki ładnie tutaj ukryte w taki sposób do kotwiczenia przeróżnych toreb, ale jedna z fajniejszych rzeczy to latarka, która jest magnetyczna. Można ją zawiesić w każdym miejscu metalowym, na samochodzie czy gdziekolwiek indziej. Załóżmy, że zepsuje nam się koło i musimy je zmienić w nocy. Możemy sobie taką latarkę tutaj zawiesić i mieć doświetloną tą powierzchnię. Oczywiście ta latarka również służy do bardzo fajnego doświetlenia wnętrza bagażnika w nocy. No i jest tu oczywiście patent znany już wcześniej z Rapida. To jest skrobaczka, która jest umieszczona w klapie wlewu paliwa. Chcecie posłuchać ploteczek? Otóż ten dyskusyjny przód wzbudził wiele kontrowersji, ale za sprawą jego twórcy. Niektórzy twierdzą, że ta pożegnalna praca stylisty Škody Josefa Kabana to jego cicha zemsta. Za co? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że w dniu, kiedy rozpoczęły się jazdy odnowioną Octavią, świat obiegła informacja, że Kaban odchodzi do BMW. Pomysł z podwójnymi reflektorami nie jest jednak nowy. Pamiętacie na przykład Mercedesa E-klasy zwanego okularnikiem? Albo Lexusa GS trzeciej generacji? Też miał podwójne światła? W każdym razie nie jest to ani nowe, ani odkrywcze, ale w Octavii po faceliftingu wygląda przynajmniej świeżo. Ja w tej chwili jadę Octavią z silnikiem 1.8, benzynowe TSI.
Mam tutaj do dyspozycji 180 koni, 250 Nm. Ten samochód na papierze do setki zbiera się w 7,4 sekundy. Co jest wynikiem dobrym. To rzeczywiście czuć, ale wówczas jak ustawimy sobie tryb sport, bo mamy tutaj możliwość ustawienia kilku trybów: ekonomiczny, normalny i właśnie sportowy. Możemy też ustawić swoje preferencje pod trybem indywidual. Ja w tej chwili wjechałam na drogę troszkę nierówną, specjalnie żeby przetestować dostępne w opcji DCC, czyli adaptacyjne zawieszenie, dynamiczne. Jadę na sporcie i muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem komfortowo. Ten sport oczywiście ma uzasadnienie wówczas, kiedy jedziemy szybko po zakrętach. Pod maskę odświeżonej Octavii trafiły 4 silniki TDI, 4 TSI i 1 na gaz ziemny. Zakres mocy tych jednostek to od 85 do 184 koni mechanicznych. Można Octavię kupić już od 66 000 złotych. Oczywiście mówimy wówczas o wersji bazowej z silnikiem 1.2 w wersji wyposażeniowej Active, czyli ta bazowa wersja, i moc 85 koni mechanicznych. O nowych systemach wsparcia kierowcy, które się pojawiły na pokładzie Octavii po faceliftingu, przeczytasz w moim artykule na motokaina.pl, który już wkrótce. Natomiast teraz zachęcam do kliknięcia w subskrypcję naszego kanału na YouTube i zajrzenia rzecz jasna w Instagram, gdzie mamy kanały i Motokaina, i KasiaFriendly.pl. No a przede wszystkim zachęcam do komentowania pod tym filmikiem, co Wam się podoba, co zmienić. No i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Ale tu jest pięknie, 20 stopni, czas. Chcecie posłuchać? Otóż, Józefa Kabana. Chcecie posłuchać? Świat, bo naprawdę daje radę, że ten samochód trzyma się kupy, ale sądzę, że warto dopłacić. Chcecie posłuchać ploteczek? Palmy, woda, ocean, oddali.